Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku spotykamy się w internecie, ale za to ze wszystkimi twórcami, bo 27 filmów w konkursie oznacza 27 spotkań z reżyserami i reżyserkami. A dzisiaj moim gościem jest Michał Chmielewski, reżyser filmu Hi, how are you? Michał, no nie powstrzymam się. Hi, how are you? Wszystko dobrze? Tak, to jest, tytuł w ogóle jest zdaniem twierdzącym, tam nie ma znaku zapytania, to jest ciekawe też. A, faktycznie, teraz, no to dlaczego? Więc Dlaczego bez znaku zapytania? tytuł się wziął z głównej takiej inspiracji, jednej z główniejszych inspiracji do filmu, czyli albumu Daniela Johnstona, który nosi tytuł Hi, how are you? Który jest ważnym tematem gdzieś w fabule mojego filmu. No to powiedz, co Cię z Danielem Johnstonem, przepraszam, łączy, bo to jest powracający też motyw w samym filmie i tutaj ten tytuł. Co ta muzyka takiego ma w sobie, że to od niej tutaj wyszedłeś? Myślę, że to, co mnie łączy z Danielem Johnstonem, to przede wszystkim fascynacja jego muzyką. Jego historia też, niestety Daniel Johnston zmarł w zeszłym roku bodajże, ale uważam, że jest to jeden z takich najbardziej autentycznych artystów w ogóle w historii, który mimo, że nie ma umiejętności muzycznych, wręcz czasem fałszuje, jest niesamowicie szczery i też nigdy się nie przebił do mainstreamu, mimo że inspirował największych twórców na świecie, między innymi Kurta Cobaina, więc myślę, że ta autentyczność, jakaś jego wiarygodność i szczerość jest tutaj taka kluczowa. No, teraz przypomina mi się ta scena, w której bohater grany przez Jacka Poniedziałka gra i śpiewa i nie jest to może wykon taki rodem z wygranych na festiwalach czy innych konkursach piosenki, ale jest to jeden z najbardziej chyba autentycznych momentów dla niego samego, więc gdzieś to się Tak, to tak. faktycznie rymuje. Przy współpracy z Jackiem też mieliśmy taki motyw, w którym kiedy Jacek dostał scenariusz i przeczytał, że tam jest Daniel Johnston, to od razu powiedział, że chce to robić, bo to jest jakby taka dla wtajemniczonych rzecz, bo nie wszyscy znają Daniela Johnstona, więc on od razu jakby się skumaliśmy, że tak powiem, w tym temacie i nauczył się piosenki chyba miesiąc przed zdjęciami już. Niesamowite, jak muzyka jednak łączy, nie? Jesteśmy jednak Tak. ludźmi, którzy się porozumiewają też bardzo mocno za pomocą właśnie muzyki, której słuchamy, nie tylko filmów, które oglądamy, więc to jest ciekawe, Dokładnie. że tak was to połączyło. A to był pierwszy aktor, o którym myślałeś do tej roli? Tak. No co on takiego miał w sobie, że stwierdziłeś, okej, to jest rola dla niego, po prostu z nim chcę pracować. Opowiedz trochę o tym więcej. Myślę, że takim pierwszą rzeczą, która mnie jakby pociągnęła w tą stronę, był spektakl Warlikowskiego Wyjeżdżamy, w którym Jacek gra postać gdzieś zbliżoną do Sławka, czyli wyautowanego mężczyznę, outsidera. I to był jakiś taki, myślę, impuls do tego. No to znowu jeszcze kolejna sztuka dochodzi do tego układu, to jest bardzo Tak. ciekawe. Szczególnie i właśnie o to chciałabym Cię zahaczyć teraz, w tym momencie, bo teraz jak oglądałam ten film, to myślałam bardzo dużo o kostiumach, o tym jak postaci się tutaj noszą, w co się ubierają i tam jest nawet taki moment, kiedy ta młoda dziewczyna mówi do niego o K-Pax i od razu to nam wysyła jakiś jasny sygnał. Ja patrzę na nią i sobie myślę, zakochany bez pamięci. I więc też jestem ciekawa, na ile takie kody dla Ciebie były ważne i też w kształtowaniu tej historii i we współpracy z kostiumografką, bo to jest jednak coś, co bardzo mocno zwróciło moją uwagę przy drugim seansie tego filmu. W sumie historii dokładnie pana K-Paxa, myślę, że to wyszło jakby po prostu, oglądałem jakoś równolegle, pisząc scenariusz K-Paxa po prostu, gdzieś fascynacja tymi okularami kosmicznymi, ale też później przy budowaniu kostiumu Sławka stawialiśmy właśnie na to, że on jest odklejony od tego świata, to była pierwsza rzecz i też postawił na komfort, czyli on z własnej woli rzucił pracę, więc zaczął trochę już inne życie gdzieś, więc postawiliśmy na komfort 50-latka. I też nie chcieliśmy, żeby to były typowe kostiumy, jest to w jakiś sposób film kreacyjny, więc też
Kamila również jest outsiderką i też nie wiem, tak w backgroundzie nie jest akceptowana w pełni, nie wiem, w swojej szkole i tak dalej, więc tutaj był kolejny klucz, bo dla mnie to jest film o spotkaniu outsiderów, dlatego gdzieś taki przyjąłem klucz kostiumowy, żeby nie byli typowo ubranymi ludźmi. Jasne. I to faktycznie działa, bo kostium to na tyle mocny sygnał w każdym filmie, że od razu wiemy, że okej. Co prawda to już, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale motyw farbowania włosów na różne kolory już dosyć dobrze też znamy i dzięki temu te rzeczy ze sobą dyskutują pomiędzy filmami. To też jest taki wymiar, który tutaj widzę. Tak, to prawda. Jest gdzieś ograniczona chyba paleta tych kolorów włosów i już nie wiem, czy nie w każdym filmie był każdy kolor wykorzystany. Nie zmienia faktu, że bohaterka manifestuje w ten sposób swoją odrębność i funkcjonowanie w swoim własnym świecie. No ale kiedy rozmawiamy o Sławku, to trudno też nie wziąć tutaj tematu terapii. Na ile to był w ogóle też taki wątek, który ty, nie wiem, researchowałeś, zgłębiałeś, żeby pokazać jednak no tą próbę znalezienia jednak wyjścia z sytuacji albo też właściwie zmuszenia go do tego, żeby zaczął nad sobą jakby pracować. Na ile to było istotne w myśleniu o tym filmie? To znaczy tutaj ten motyw terapeuty tak naprawdę wziął się głównie z tego, że Sławek jest trochę taką chorągiewką na wietrze, jest pod pantoflem swojej żony, więc ona go wysyła na terapię, ona mu zadaje zadania, on się jakby temu poddał, więc tak naprawdę ten motyw terapii, ten terapeuta moim zdaniem jest nieudolny do końca, w sensie nie jest to profesjonalista. Jest to w jakiś sposób przerysowane też, myślę, to spotkanie. Po pierwsze, żeby wyeksponować w jakiś sposób bohatera, ale nie jest to film, nie jest to terapia taka w pełni realistyczna. Myślę, że terapeuta by nie zadał na pierwszym spotkaniu 3 takich pytań wprost. Też tak to czytałam, że to jednak nie jest właściwie... No, trochę to odczytywałam tak, jak teraz opowiadałeś, więc może warto to tutaj jednak wyciągnąć na plan pierwszy. A powiedz mi, bo mówisz, że to jest film o outsiderach, oczywiście Jakowicka też to jak najbardziej widzę, ale ten świat, który oni zaludniają, to jest duże miasto, a jednak mamy takie wrażenie, że ono jednak ma trochę inny vibe, użyję tego słowa, trochę inną atmosferę. Więc powiedz mi o tym, jak myślałeś o przestrzeni też i o mieście właśnie w tym filmie, bo niby je znamy, a wcale niekoniecznie. Coś takie mam wrażenie. Myślałem tutaj o takich tak naprawdę przedmieściach, o osiedlu domów jednorodzinnych, bogatych ludzi, już gdzieś z jakimś dorobkiem. Natomiast do miasta Sławek przyjeżdża tylko, bo jest wywieziony, zawozi go tam żona na terapię. Tak naprawdę to jest świat, w którym on nie chce być, nie wiem, drapacze chmur gdzieś tam w tle i tak dalej. Więc myślałem po prostu o pewnym osiedlu, jakimś zamkniętym świecie nie wiem, z ograniczoną ilością bohaterów, bo gdzieś mi się podoba motyw tego, że Sławek i Kamila są sąsiadami i mogli się już mijać wielokrotnie, ale tak naprawdę zagubiony kot dopiero doprowadza do tego spotkania. Podoba mi się motyw tego, że mamy coś blisko i jednak nie zawsze na to trafiamy. Sławek też jest takim bohaterem, który raczej jest smutny i nie pamięta już za bardzo chyba, co to znaczy być szczęśliwym, więc chciałabym o tym też z Tobą porozmawiać, bo różnie można szczęście definiować, w różnych miejscach go można szukać. Też jestem ciekawa Twojego pomysłu na to, bo to jest jednak piękne, jak spotyka się to wspomnienie z tą sceną, kiedy bohater jakby wyjeżdża już właściwie z tego filmu. Więc opowiedz mi trochę więcej o tym. Czy to się bierze z jakichś Twoich przemyśleń właściwie na temat życia i świata? Takie zadam Ci pytanie z wysokiego. To znaczy, myślę, że jest to jakiś sposób wątek osobisty, bo też mam tęsknotę za przeszłym światem, szczególnie w dobie jakby zmieniających się bardzo szybko technologii i tak dalej, więc na pewno tak, ale też są to jakieś obserwacje starszych ludzi, których znam, którzy
gdzieś zabrnęli w takie zaułki, że już nie są w stanie sami z tego wyjść, a chcieliby mieć więcej wolnego czasu i robić to, co naprawdę ich cieszy, więc to są też obserwacje po prostu. Mhm. Jasne, bo jednak tutaj używasz tego sformułowania, zabrnęli w różne zaułki, a właściwie te zaułki, które są wokół nich, mają więcej ciekawego do zaoferowania i właściwie tam się może kryć jakaś odpowiedź, bo jednak to spotkanie z drugim człowiekiem tutaj okazuje się, że wnosi najwięcej. Też chciałabym Cię zapytać. Proszę, przepraszam. Znaczy, jeszcze chciałem powiedzieć, że to wydaje mi się, że to jest historia dość uniwersalna. Nie jest to do końca, moim zdaniem, film o kryzysie wieku średniego, jak niektórzy interpretują i kojarzą na przykład z American Beauty. Dla mnie to jest bardziej, tak naprawdę można to rzucić na człowieka w każdym wieku. Ten motyw. Jasne, no to zdecydowanie. Teraz, kiedy mamy trochę więcej czasu, żeby się spotykać ze sobą, to każdy może nagle pomyśleć, czy to już jest kryzys wieku średniego, czy jaki to jest teraz kryzys, bo właściwie chyba egzystencjalno-globalny. Ale chciałabym Cię też zapytać, bo dla mnie niesamowicie piękna jest właśnie ta ostatnia scena, ten jego wyjazd, to jej wybiegnięcie i ta muzyka. Ty od początku wiedziałeś, że tak właśnie ten film się będzie kończył? Czy to jest jakiś efekt pracy na przestrzeni, nawet nie wiem, może w montażu? Jak to z tą ostatnią sceną było? Bo można w bardzo różny sposób bohatera zostawić, a tu jest takie piękne uwolnienie, więc to jest coś, co bardzo ze mną zostało. Tak, mogę powiedzieć, że tak naprawdę do 2 dni przed zdjęciami w scenariuszu widniała zupełnie inna scena. I tutaj jakby w porozumieniu z Jackiem, który mogę powiedzieć, jaka była scena tak naprawdę. Sobie wyobrazimy alternatywne zakończenie tego filmu. Też była to jazda na BMX-ie, bo to gdzieś koresponduje z tym wspomnieniem z dzieciństwa, kiedy Sławek jeździł na crossie, ale była to jazda na BMX-ie razem z Kamilą z tyłu, stojącą na tylnym kole. I gdzieś nie czułem, że to może być za dużo po prostu, że jakieś wrzuci nowe konotacje, skojarzenia o tej relacji, a tak naprawdę nie jest to w żaden sposób relacja ani seksualna, ani tak dalej, tylko jest to relacja przyjacielska, można powiedzieć. Ona musi sama też przejść przez tę furtkę, to jest trochę też... Tak, więc jakby sam ten motyw, że bohaterowie sobie sami nawzajem coś dali, wydaje mi się wystarczający, więc nie chciałem już jakby zamykać sceną, która była w scenariuszu i na szczęście, myślę, zmieniliśmy ją 2 dni przed zdjęciami. Super. Jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, bo mówiliśmy na początku jednak o tym, jak ważna jest muzyka dla tego filmu. Jakiej muzyki teraz słuchasz? Jaka muzyka teraz na Ciebie działa i faktycznie Cię inspiruje do jakichś następnych poszukiwań? Teraz montuję mój debiut fabularny, w którym jest bardzo dużo muzyki amerykańskiego country, ponieważ jest to film realizowany w Stanach, więc zupełnie zmieniłem rejony, ale też słucham dużo jazzu, free jazzu, bo może też go użyję w nowym filmie. I też właśnie takim motywem przewodnim, leitmotivem w filmie jest trąbka Petera Evansa, który po prostu jest takim jednym z bardziej z ciekawszych improwizatorów współcześnie jazzowych. Gdzieś jakoś w takie rejony też wchodzę cały czas. To ciekawe bardzo. Trzymam kciuki, żeby Cię zaprowadziły w stronę kolejnych historii o oryginalnych bohaterach, którzy przychodzą i potem znikają z kadru, ale z nami zostają. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i trzymam kciuki, powodzenia i również trzymam kciuki i życzę powodzenia w sprawie debiutu, bo to jednak skok na głęboką wodę albo wyjazd na rowerze na szerszą ścieżkę. Także powodzenia, Michał. Dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.